Cześć, z tej strony Eryk Hasiński. Zapraszam na prezentację kolejnego serwera. Dziś na stole mamy topowy model 2U 15 generacji, czyli Dell PowerEdge R750. I jak zwykle omówimy to, w jakich wersjach dyskowych występuje, jakie mamy możliwości konfiguracji sprzętowej, do czego się nadaje, a dodatkowo podzielimy się kilkoma przemyśleniami na jego temat. Zapraszam. Jak duży jest to serwer? Tak jak już wspomniałem, to model 2U przeznaczony do szaferak 19 cali. Jeśli chodzi o długość, to mamy około 73 cm od uszu montażowych do uchwytów zasilaczy, czyli jest to jeden z dłuższych serwerów. Bez dysku waży około 27 kg, a maksymalnie nimi wypchany potrafi ważyć nawet ponad 35 kg. W takim przypadku do montażu w szafie warto zaangażować już dwie osoby. Rzućmy okiem na przód serwera. Tak samo jak dotychczas, niezależnie od wersji dyskowej, producent zmieścił z przodu VGA do monitora, włącznik, zwykłe USB 2.0, micro USB do iDracka, listek z serwis tagiem i uszy do montażu szyn. Front możemy dodatkowo zabezpieczyć zwykłą maskownicą na kluczyk lub jej bardziej zaawansowaną wersją z QuickSynciem i wyświetlaczem LCD, na którym możemy podejrzeć czy też zmienić adres IP serwera. R750 występuje w 5 wariantach dyskowych: 12 razy 3,5 cala, 8 razy 2,5 cala, 16 razy 2,5 cala, 24 razy 2,5 cala i takim całkowicie pozbawionym slotów na dyski z frontu. Dodatkowo możemy wyposażyć serwer w klatkę na dyski z tyłu, albo 2 razy 2,5 cala, albo 4 razy 2,5 cala, jeśli frontowe sloty to wciąż dla nas za mało. Na stole mam wariant topowy 24 razy 2,5 cala, wersja z 16 slotami SAS SATA i 8 uniwersalnymi SAS SATA NVMe. To jednak tylko jedna z bardzo wielu kombinacji dyskowych możliwych do zrobienia. Prawdę powiedziawszy, można się pogubić w tym, jak w wielu wariantach ten serwer występuje pod tym kątem. Mamy, jak wspomniałem, wersję z 8, 16 czy 24 slotami 2,5 cala, ale w każdej z nich są warianty zakładające korzystanie z dysków SAS SATA, NVMe, mieszanki jednego i drugiego, bez kontrolera RAID, z kontrolerem RAID, nawet z 2 kontrolerami i takie częściowo zarządzane kontrolerem RAID, a częściowo z dyskami podpiętymi transparentnie. Dlatego nie sposób powiedzieć, jak w poprzednich generacjach, że jakaś konkretna wersja zawsze będzie spełniać jakieś wymagania. Trzeba być uważnym. Jeśli myślicie o tym serwerze i wiecie, że chcecie mieć kontroler RAID do NVMe, to trzeba zawczasu się 2 razy upewnić, że jest to kompatybilna konfiguracja. Albo odwrotnie, jeśli chcecie, by dyski NVMe były podpięte transparentnie, również trzeba się upewnić, że backplane i okablowanie w serwerze to wspiera. Serwer pod kątem wyboru wersji dyskowych jest tak szeroki, że praktycznie nie ma zastosowania, pod które nie bylibyśmy w stanie złożyć kompatybilnego zestawu. Nie sposób pokazać każdego z wariantów na jednym stole, więc w tym filmie skupię się na cechach wspólnych, jak tylko mogę. Jeśli chodzi o kontrolery, to mamy spory wybór. Z myślą o ZFS-ie możemy sięgnąć po H345, który pracuje też w trybie RAID 0, 1 i 10, albo właśnie w HBA. HBA 355i, który jest trochę nowszym chipsetem z stricte firmwarem pod HBA. A jeśli wolimy klasycznego RAIDa, to mamy do wyboru H745 z 4 GB pamięci cache i podtrzymaniem bateryjnym, H755, czyli nowszy model z 8 GB cache'u i wyjątkowy H755N z też 8 GB pamięci cache'u, czyli wariant do dysków NVMe, który pozwala postawić na nich sprzętowego RAIDa i podobnie jak poprzednie kontrolery wspiera 0, 1, 5, 6, 10, 50 i nawet 60. W R750 wnętrze mamy bardziej złożone niż w poprzedniej generacji. Dell znowu pokomplikował sprawy i mamy aż 3 rodzaje wentylatorów i 3 radiatorów. Co do zasady, do 165 W TDP procesora mamy zwykłe radiatory, a powyżej High Performance. No chyba że montujemy GPU albo kości RAM 256 GB, to wtedy wybieramy radiator trzeci z dodatkowymi skrzydełkami. Z wentylatorami podobnie, ale jeszcze gorzej jeśli chodzi o intuicyjność. Co rusz, jeśli dołożymy jakąś kartę PCI, dysk NVMe czy coś innego, Dell każe nam zmienić rodzaj wentylatorów. Ale z Waszej perspektywy, jeśli macie zamiar kupić serwer w GetPrice, to nie ma nic strasznego. Te elementy dobierzemy z góry tak, żeby pasowały do potrzebnej dla Was konfiguracji, tak żeby nie było później żadnych niespodzianek. Wentylatory są oczywiście hot-swapowe i nadmiarowe, co oznacza, że jeśli jakiś wypadł, to serwer nie stanie, a wymianę możemy zrobić na gorąco.
Jeśli chodzi o procesor, to mamy miejsce na dwa Intel Xeony z serii Scalable trzeciej generacji na soketach LGA 4189, czyli Goldy, Silvery i Platinumy. A w tym zakresie mamy procesory od 8 rdzeni i 16 wątków do 40 rdzeni i 80 wątków. Ale wyraźnie widać po specyfikacji samego serwera i wydajności procesorów trzeciej generacji, że to raczej maszyna celująca w trochę cięższe zastosowania. Jeśli szukamy prostego modelu do małej firmy, warto spojrzeć na tańsze modele jak 750XS czy sprzęt 14 generacji jak R740, który znacznie taniej zaspokoi małe i średnie potrzeby. R750 bym rekomendował faktycznie dla tych firm, które planują kilka czy kilkanaście maszyn wirtualnych i mającym przynajmniej kilkunastu czy kilkudziesięciu userów z nich korzystających. Na płycie głównej mamy więcej slotów niż w poprzedniej generacji. Skoczyliśmy z 24 w R740 do 32 w R750. Serwer obsługuje pamięci DDR4 zarówno ECC, RDIMM, jak i LRDIMM, ale jak zwykle przypominamy, nie mieszajmy ich ze sobą. Sprzęt obsługuje większość kości pod kątem prędkości od 2133 do 3200 MHz, przy czym prędkość końcowa zależy od procesora. Niektóre modele Silver działają na 2666 MHz, a najmocniejsze Goldy czy Platinumy na 3200. Maksymalnie możemy zamontować łącznie 8 TB pamięci RAM w kościach po 256 GB. Serwer jest w stanie uruchomić się i działać z nawet tylko jedną kością RAM per procesor, ale my uparcie zalecamy, by obsadzać serwer minimalnie 2 kośćmi, tak byśmy mogli czerpać korzyści z trybu Dual Channel. I oczywiście, jeśli serwer wyposażymy tylko w jeden procesor, to tylko połowa slotów RAM będzie aktywna. Na płycie mamy, podobnie jak w pozostałych delach 15 generacji, miejsce na moduł TPM 1.2 lub 2.0, przy czym ten drugi będziemy wybierać, jeśli chcemy korzystać z pełni możliwości Windows Server 2022 czy 2025. W R750 rizery nie są prostym tematem. Kombinacji jest wiele i w zależności od tego, czy mamy jeden procesor, czy dwa, czy mamy dodatkową klatkę na dyski z tyłu, możemy mieć maksymalnie 8 slotów PCI 4.0, z czego 6 z nich może być PCI 4.0 razy 16. Jeśli chodzi o zasilanie, z myślą o GPU czy akceleratorze graficznym, to maksymalny konfig przewiduje wsparcie albo dla 2 kart 300 W podwójnej grubości, 3 kart 150 W pojedynczej grubości, albo 6 kart pojedynczej grubości do 75 W. Jeśli chodzi o wykorzystanie miejsca na karty PCI, to mamy sporo opcji. Od kart sieciowych, przez karty FC do łączności z macierzami SAN, po dyski NVMe, czy wspomniane wcześniej akceleratory i karty graficzne. Inną opcją może być wykorzystanie karty BOS, przewidzianej do rozbudowy pamięci dyskowej. To rozszerzenie pozwala nam zamontować 2 dyski M2 SATA w RAIDzie 1. A to jest bardzo przydatne, jeśli chcemy, nie wykorzystując dysków z przodu serwera, znaleźć miejsce na wirtualizator albo system operacyjny. Poza portami PCI mamy z tyłu jeszcze jeden warty uwagi. OCP 3.0, który pozwala nam na montaż kart sieciowych. Od 4 razy 1 gigabit na RJ45 po nawet 4 razy 25 gigabit SFP28. Pełną listę kart znajdziecie w naszym konfiguratorze serwera. Mamy modele oparte na chipsetach Intela i Broadcoma, link w opisie. Zaglądając na tył serwera, w tym egzemplarzu zobaczymy 4 sloty na dyski 2,5 calowe. W tym miejscu mógłby być też riser na karty PCI. Dalej po prawej stronie kartę BOS i 2 dyski M2 hot swapowe, można je z tej strony wyjąć. Dalej po prawej stronie mamy 2 sloty na karty PCI. Przechodząc na lewą stronę serwera mamy zasilacz hot swapowy, 2 porty RJ45 gigabitowe, wyżej mamy znowu risery, niżej po prawej stronie mamy kartę OCP, w tym przypadku 2 sloty 10 gigabitowe Ethernet. Dalej po prawej stronie mamy diodę diagnostyczną, która świeci, jeśli z serwerem coś się dzieje, którą też możemy zdalnie włączyć, żeby wyświetlała serwer pośród innych w szafie. Dalej po prawej stronie mamy RJ do zdalnego zarządzania iDRAC. Dalej mamy 2 USB i VG do monitora. Serwer ma 2 sloty na zasilacze, a te występują w sporej ilości wariantów. Do dyspozycji mamy modele 700, 800, 1100, 1400, 1800, 2400 i 2800 W dla prądu zwykłego zmiennego i jeden wariant 1100 W dla prądu stałego 48 V. Wszystkie wspierają hot swap, czyli w przypadku awarii jednego z nich maszyna będzie dalej pracować, a wymianę można przeprowadzić na gorąco bez wyłączenia serwera. Serwer jest zdalnie zarządzany przez iDRAC'a 9. generacji. Jak w prawie każdym innym Dellu,
Dostępne są poziomy Basic, Express, Enterprise i Data Center. Nasze serwery jednak oferujemy przynajmniej z iDRACiem wersji Enterprise, tak by od razu po wyjęciu z pudełka można było korzystać ze zdalnej konsoli. Szerzej o tym, co można w iDRACu ustawić, sprawdzić czy zmienić, będziemy opowiadać też w innych filmach, więc jeśli Cię to interesuje, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i zerknięcia na pozostałe filmy. Serwer kompatybilny jest z dwoma rodzajami szyn. Jedne, tak zwane serwisowalne, pozwalają kompletnie wysunąć go z szafy rack. Drugie, zwane nieserwisowalnymi, pozwalają na jedynie częściowe wysunięcie. Dzięki różnorodnym wersjom dyskowym i dużemu przekrojowi dostępnych CPU jest to bardzo uniwersalny model, ale pozycjonowany jest wyraźnie jako wyższa opcja w portfolio Della. Jeśli szukamy maszyny drobnej, to nie tutaj. Tutaj mamy opcję najczęściej wybieraną przez średnie i duże firmy z myślą o sporej ilości usług w jednej maszynie. Chętnie wykorzystywany jest do obsługi wielu baz SQL, wirtualizacji pulpitów zdalnych czy do budowania klastrów HA. Serwer ten i wiele innych mamy na stanie w Poznaniu. Jeśli jesteś zainteresowany, zerknij na naszą stronę internetową. Mamy na niej pełny konfigurator, który pozwoli Ci stworzyć idealny zestaw. A jeśli nie czujesz się na siłach i wolałbyś się z kimś skonsultować to, jak Twój serwer powinien wyglądać, zadzwoń do nas lub napisz, chętnie pomożemy. A jeśli masz jakieś pytania odnośnie tego urządzenia, śmiało pisz w komentarzu, postaramy się odpowiedzieć. Tymczasem dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.